Andrzej, can you please translate that we will wait a couple of minutes just to join us? O, proszę Państwa, poczekamy jeszcze parę minut, tak żeby ci ludzie, których jeszcze nie ma, żeby zdążyli sobie napłynąć i będziemy rozpoczynali. Także to jest kwestia jeszcze kilku minut.
Dobry wieczór wszystkim po prawie miesięcznej przerwie, wszystkim przyjaciołom Izraela. My z Krzysztofem z Jerusalem w Izraelu, pani Jal Branowski z Warszawy, natomiast Edward Ćwiercz i Andrzej Ćwierz z Kielc, tak, z Kielc, jesteście w Kielcach. Witamy Was wszystkich ponownie bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy, że byliście z nami, też, że słyszeliście i odpowiadaliście na różne prośby związane z potrzebami w Izraelu. Witam też nowe osoby. Wiem, że są nowe osoby z Wielkiej Brytanii, z Niderlandów, a także z Niemiec. I małe wyjaśnienie. Wspólnie z Krzysztofem jesteśmy reprezentacjami Fundacji Simcha Dom, która współpracuje od prawie 2 lat z Agencją Żydowską. I pani Jal Bronowski jest przedstawicielką Fundacji Agencji Żydowskiej w Polsce. Czy Andrzeju mógłbyś to przetłumaczyć? Przepraszam, bo się zagoniłam. Po jednym zdaniu jakbym mógł prosić, bo Dobrze. jestem przeziębiony. No, I think it's okay. Anna, it's okay. I will continue and I will explain. It's okay. Okej. Nasze działania zmierzały do pomocy w czasie wojny na Ukrainie tym, którzy mieli emigrować do Izraela, aby pomagać im właśnie w emigracji wspólnie z Agencją Żydowską. Yes? Our work so far has been to focus on the help of the people from Ukraine who are trying to immigrate, and we are cooperating with the Jewish Agency to make that possible for them. Obecnie skupiamy się na tych, którzy przez Polskę czy z Polski chcą też dotrzeć do Izraela. We are currently focusing on people who either through Poland or from Poland who would like to go to Israel. Ale którzy także chcemy, aby Polacy zrozumieli, jaka jest realna, rzeczywista sytuacja w Izraelu i jak możemy wspomóc, między innymi przez Agencję Żydowską, czy przez Fundację Pojednanie, czy też przez naszą Fundację Simcha Dom. And at the same time, we also want people in Poland to learn what is the actual situation of people in Israel and how they can be of help either through our foundation or Simcha Dom or through the Jewish Agency. Jak wiemy, działania wojenne trwają na południu i północy Izraela. As we well know, there is a military operations happening right now in the north and the south of Israel. Do centrum Izraela zostało przesiedlonych około 800 000 osób, które znajdują się teraz w hotelach. About 800,000 people have been moved from the border with Gaza to the deeper into Israel. They are currently residing in the hotels. Chcemy teraz zobaczyć, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy, i dlatego też pani Jal Bronowski przedstawi nam gościa, który będzie mówił więcej właśnie o tej sytuacji. Więc zapraszamy teraz, Jal, gdybyś nam przedstawiła naszego gościa. Okay. Like right now, so I will let Jal Baranowski introduce our guest, who will tell us more about it. Dobry wieczór. Good evening. My name is Yael Branowski and welcome back to our meetings. I'm a head of Jewish Agency Secure here in Poland, and I'm really glad that we're back to our weekly Zoom to explain the situation in Israel. And like we had it before, we're going to have every week another guest that will help us to understand the situation in Israel better. And today, as you all probably know, it's 3 months since the Hamas attacked Israel and the war started. Witamy z powrotem na naszych spotkaniach. Tutaj wracamy do cotygodniowego spotkania, które ma na celu wyjaśnić sytuację, jak ona w tej chwili wygląda w Izraelu. Dzisiaj mamy gościa, który mówi w imieniu IDF-u. And thank you so much for joining us. Thank you so much for giving us this hour to hearing about Israel, to hear about the situation in Israel, especially it's Sunday, especially it's a holidays. And today is with us Staff Sergeant Kelly from the IDF spokesperson unit.
Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście w stanie poświęcić nam tą godzinę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że są święta i niedziela, wieczór. Dzisiejszym gościem jest sierżant sztabowy Armii Obrony Izraela. Hi, it's great to be here. Thank you for having me. It's 3 months into the war, and I'd like to just give everyone a briefing, a bit of numbers and statistics on what's happened in these 3 months, and also what we are focusing on right now. Witam wszystkich, dobry wieczór. Jak wiecie, wojna w tej chwili trwa już 3 miesiące. Chciałbym Wam zreferować statystycznie, co w tym momencie się dzieje w Izraelu i również opowiedzieć nieco o tym, jak wygląda ta sytuacja dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. So Israel is currently facing attacks on all of our borders, from the north, from the south, from Judea and Samaria and the West Bank. We are going through many, many terrorist attacks and rockets being fired towards civilians. And so as a result, the IDF is continuing in the operation, the ground operation inside the Gaza Strip, as well as defending our northern borders and Judea and Samaria. Jak wiecie, jesteśmy w tym momencie atakowani ze wszystkich stron. Rakiety są wystrzeliwywane w kierunku ludności cywilnej praktycznie zza każdej granicy. Dochodzi również do aktywnych ataków terrorystycznych na ludność cywilną. W związku z tym operacja lądowa trwa w celu odcięcia możliwości przeprowadzenia tych ataków. The strategy of this war is very slow, and it is slow because we want to make sure that we are doing everything carefully and strategically. So we're continuing to methodically dismantle Hamas, dismantle their military infrastructure, their governing authority, and any sort of power that Hamas holds, we are trying to dismantle. And, you know, we're getting a lot of criticism from the international stage that the IDF is using too much force, and claims that the IDF is not adhering to international law. But this is not true. The IDF is doing everything in a methodical way to try and avoid harm to civilians, to try and aim only at terrorists. The IDF is not at war with the people of Gaza. The IDF is at war with Hamas, and we have said this ever since day one. It continues to be so today. Nasza strategia jest powolna, metodyczna i ostrożna, dlatego że naszym celem jest zniszczenie wszelkiej infrastruktury i struktur Hamasu. IDF w związku ze swoimi działaniami spotyka się z krytyką opinii międzynarodowej. Jesteśmy oskarżani o używanie zbyt dużej siły, ale nie jest to prawdą. To, co robimy, postępujemy bardzo powoli, bardzo metodycznie i bardzo ostrożnie po to, żeby zminimalizować straty wśród cywilów, jak również ostatecznie zniszczyć Hamas i uniemożliwić im funkcjonowanie. So currently, in this 3 months, 510 soldiers have fallen and 176 soldiers have fallen inside Gaza, fighting against Hamas terrorists. We've had over 13,500 rockets sent also from the Gaza Strip as well as the northern border. And this is while 136 hostages are still remaining under Hamas captivity. This is completely contrary to all principles of international law. And the IDF is still demanding from the Red Cross that they are allowed access to at least see that our hostages are still alive. W ciągu tych 3 miesięcy na terenie Izraela straciliśmy 105 żołnierzy, na terenie Gazy straciliśmy 176 żołnierzy. Wystrzelono w naszym kierunku ponad 7,5 tysiąca rakiet i nadal w Gazie jest przetrzymywanych 136 zakładników, co jest łamaniem wszelkich norm prawa międzynarodowego. I do tego momentu nadal IDF domaga się od Czerwonego Krzyża interwencji, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża interwencji w tej kwestii. Międzynarodowy Czerwony Krzyż odmawia dokonania jakiejkolwiek interwencji czy mediacji między Hamasem a Izraelem. And while the IDF is slowly making progress in Gaza,
we announced that we have completed most of the mission in the northern part of the Gaza Strip, and we are now focusing in the central part and in the southern part of the Gaza Strip to rid the Gaza Strip of Hamas. And while this is going on, I want to emphasize that the IDF is really taking all measures to ensure that humanitarian aid is given to the Palestinian people who are innocent, who deserve food, and there have so far been 7,200 trucks of food and medical aid and vaccines and medicines coming into the Gaza Strip, which is 130,000 tons of food and water and supplies. Every day when the United Nations requests to bring trucks in, the IDF approves and works in coordination to bring trucks in. However, unfortunately, it's not enough, and this is also because the UN cannot provide more than they are. We've given them enough space to provide 200 trucks a day. They only seem to be providing 100 trucks a day. But I remind everyone that at the end of the day, Hamas is the governing authority still of the Gaza Strip, and it is therefore Hamas's responsibility to feed the people of Gaza, and instead they're stealing the aid that is coming into the Gaza Strip. Trwają nadal wysiłki, żeby dostarczać cywilom pomoc. Do tego momentu do strefy gazy zostało wpuszczone 7200 ciężarówek z zaopatrzeniem. To jest w sumie 130 000 ton pomocy, wody, lekarstw i żywności, ale to za mało. ONZ, mimo tego, że otrzymują możliwość przesłania około 200 ciężarówek dziennie, wpuszczają jedynie 100 ciężarówek dziennie do strefy gazy, nie są w stanie zaopatrzyć, uczynić większej pomocy. Poza tym należy również pamiętać, że główną władzą w strefie gazy nadal pozostaje Hamas i Hamas zajmuje się rozprowadzaniem tych zasobów, rozprowadza je głównie do siebie, a nie do cywili, którzy są w strefie gazy. But we are succeeding to slowly achieve our goal. There have been 8,000 terrorists eliminated, and we've seized thousands of weapons, and we are destroying terror tunnels. There is a wide network of terror tunnels underneath the Gaza Strip, hundreds of kilometers, and these terror tunnels are very advanced. A lot of money has gone into building them. They have very advanced technology inside, as well as booby traps. So it has really created a difficult environment for our forces who are trying to operate there. But out of the ground, out of the tunnels, terrorists are popping up and going back down. It's really a challenge, but we are slowly achieving our goals. Do tego momentu udało nam się wyeliminować 8000 terrorystów, zniszczyć bardzo dużo składów broni i wysadzić bardzo dużo tuneli. Te tunele są bardzo technologicznie zaawansowane, są bardzo dobrze zbudowane, jest ich setki kilometrów i większość z nich jest zabezpieczona pułapkami, które mają zabić ludzi, którzy tam wchodzą, żeby je zniszczyć. Więc jest to bardzo metodyczny i powolny proces zniszczenia tej infrastruktury i są to tunele, które są używane przez terrorystów do tego, żeby poruszać się pod ziemią, wyskoczyć z nich, zaatakować nasze siły i uciec tymi samymi tunelami, więc w tym momencie staramy się je niszczyć tak, żeby nie mogły zostać użyte ponownie i naprawione. It is also, of course, on everyone's minds what is going on in the north. Will there be an all-out war? Will diplomacy solve the issue? We can say that on Saturday, 40 rockets were fired from Hezbollah from Lebanon by Hezbollah into Israel. Shortly after, we struck a terror cell within Lebanon in which rockets were being stored. And so we saw after we had we sent a strike that there was an even bigger explosion because they were storing rockets there. And the truth is that we have been saying that we want to fix this with diplomacy. We are calling our partners around the world to pressure Hezbollah to retreat, to go away from our border, because we have 80,000 civilians who are stuck in hotels, who have not returned home because they're too scared to go back to their homes. And that is not acceptable for the state of Israel or for the IDF. We will not accept that situation to continue for much longer.
So while we call for diplomacy to fix this problem, to come in and help us solve this problem, we cannot wait. And we will be ready to attack should they not listen to diplomacy, and should Hezbollah bring the entire country of Lebanon into a war at the expense of Hamas. Dużo ludzi pyta się nas o sytuację na północy, czy dojdzie tam do wojny z Libanem i z Hezbollahem. Do tego momentu wystrzelono, dopiero w zeszły weekend wystrzelono stamtąd ponad 40 rakiet z Libanu. W odpowiedzi zaatakowaliśmy komórkę terrorystyczną, która składowała te rakiety, więc doszło tam do potężnego wybuchu, kiedy zostały one trafione. Chcemy rozwiązać ten problem dyplomatycznie. Jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wyprowadzili się z tamtejszych rejonów ze strachu przed atakami, więc chcemy umożliwić im powrót do domu, aczkolwiek nie będziemy czekać na rozwiązania dyplomatyczne, jeżeli ataki nie ustaną. Jeżeli Hezbollah pociągnie cały naród libański do wojny z nami, zrobią to w imię Hamasu i jeżeli będą chcieli to robić, no to będziemy musieli się bronić. So Hezbollah is a very powerful terrorist army with over 150,000 long-range missiles that are aimed directly for Tel Aviv and Jerusalem. And they have been preparing for a war for about 17 years. We received intelligence a while ago about a unit in Hezbollah called the Redwan unit. And this Redwan unit is basically, their entire goal is to infiltrate into Israel and do exactly what the Hamas did in the south, on the kibbutzim, to burn them, to kill innocent civilians, take hostages. This is exactly the same as a Hezbollah unit called Redwan in the north, and we cannot allow that any October 7th to happen again, especially not on our northern border as well. Another thing I'd like to just point out is that there are a lot of failed rocket launches in Lebanon, sorry. Hezbollah are firing about 1 in 5 of their rockets are failing and falling back on their own population. We know that they also shoot rockets from right next to UN compounds, right next to schools and mosques. And therefore, when their rockets fail, their civilians are injured. So they're not helping their civilians, and they're also injuring our civilians. Jeżeli chodzi o północ, w tym momencie Hezbollah ma skład około 450 000 rakiet, które są wymierzone w Izrael. Przygotowywali się na wojnę z nami od około 15 lat, więc staramy się rozwiązać tę sytuację dyplomatycznie, dlatego że wiemy, że są oni gotowi i przygotowani na to, żeby prowadzić przeciwko nam działania wojenne. Posiadają taką jednostkę, którą odkrył nasz wywiad, jednostkę Redwan, która zajmuje się infiltracją w taki sam sposób, jak zrobili to terroryści w atakach w październiku. Ich zadanie jest zrobienie tego samego, jest infiltrowanie kibuców, jest podpalanie infrastruktury, są ataki na cywilną społeczność, tak samo jak to miało miejsce w październiku. Jest też dużo nieudanych ataków rakietowych z Libanu. Musicie wiedzieć, że wiele ich rakiet, które jest składowane i wystrzeliwywane w okolicy meczetów, szkół, szpitali, tak samo jak z Gazy, spada z powrotem na ich cywili. Więc oni nie tylko atakują naszych cywili, atakują również swoich cywili. Więc staramy się wywrzeć presję na społeczność międzynarodową, żeby przekonali rząd Libanu do tego, żeby powstrzymał tą eskalację. And so we have moved now from the year 2023 to the year 2024. And 2023, we saw two major things happen. Firstly, October 7th was probably the worst terrorist attack on Israel in the entire history of the state of Israel, with the most Israelis killed in one shot. And the other thing that we're seeing, and now the world is starting to see, is the Iranian involvement in the Middle East and how Iran is mobilizing its proxies. We see it with the Houthis, who are presenting a threat to the global economy as ships are now stopping to go through the Red Sea. And we are seeing it with Hezbollah in Lebanon, as well as Hamas in Gaza. You know, I think the entire country was shocked to see how much money
Hamas had and how many advanced weapons that they had that they're using for terrorist purposes. It's clear to see that Iran is behind all of this, and it's a threat not only to the Middle East but to Europe and then to the entire world. Israel has always stood against the spreading of Iran in the region, but now the world can actually see it happening in real life on all of our borders. W 2023 roku doszło do dwóch bardzo istotnych rzeczy. Najgorszy atak w historii, nowożytnej historii Izraela miał miejsce 7 października, o tym już wiemy. Druga rzecz, która się stała, to świat zauważył, jak wielkie zaangażowanie w karmienie komórek terrorystycznych i w tworzenie bojówek mających na celu przemocą i terrorem kontrolować Bliski Wschód ma Iran. Iran funduje bardzo dużo tego typu grup. Nie mówimy tutaj tylko o Hamasie, ani Hezbollahu, mówimy również o tych bojownikach Hutsi, którzy atakują amerykańskie statki. Iran wysyła potężne fundusze do Hamasu i do grup tego typu, co jest zagrożeniem nie tylko dla Bliskiego Wschodu i nie tylko dla Azji, ale również dla Europy. So I will sort of end up the briefing, and whoever wants to ask questions is welcome to ask questions. But we just want to say that, we are trying to do all we can to ensure that Hamas is taken down, that our hostages come home, and that we can do everything we can to minimize the harm on those who are not Hamas, on innocent civilians. We've been evacuation warnings, and really been trying to assist those who need help. So it's our moral obligation to finish this war, to bring back the hostages, and to take down Hamas. And we won't stop until we do. Także teraz jesteśmy gotowi na pytania. Gdybyście Państwo mogli pisać swoje pytania na czacie, ja je będę czytał. Chcę tylko powiedzieć, zanim przejdziemy do pytań, że robimy co możemy, żeby zniszczyć Hamas, żeby ocalić zakładników, których od nas zabrali, i staramy się to robić w sposób jak najbardziej humanitarny. Jest naszym moralnym obowiązkiem, żeby chronić cywili w trakcie działań wojennych i unikać możliwie jak największych strat. There's a first question. Could you say something about the situation in the south? Sytuacja na południu. Currently, the situation in the south, as I said, our soldiers are still inside Gaza. They are being moved around, and some reserve units are being released. But this does not mean that the war is over. We are continuing. There are still rockets into the southern border communities. Hamas Gaza may not have enough food and water, but they certainly do have enough rockets. So they are sending still. And the communities who are slowly starting to go back to their homes, but not everyone can go back to their homes, and some don't have homes anymore to go back to. Jeżeli chodzi o południe, tam nadal trwa operacja wojskowa. Część grup rezerwistów została wycofanych z tamtego rejonu, ale dlatego, że są w rotacji, więc to nie jest tak, że ta operacja się skończyła. Żołnierze są tam cały czas, przegrupowują się, ale nadal działają. Rakiety wciąż są wystrzeliwywane z terytorium strefy Gazy, więc tam brakuje jedzenia i zaopatrzenia i wody, ale nie brakuje rakiet, które cały czas lecą w naszym kierunku. Niektórzy ludzie również zaczynają powoli wracać do do tej strefy przygranicznej, w której kiedyś mieszkali, ale dzieje się to bardzo powoli ze względu na to, że niektórzy nadal boją się wrócić, a wielu ludzi nie ma już domów, do których mogłoby wrócić, ponieważ zostały zniszczone. Jakie są oczekiwane scenariusze na następne parę miesięcy wojny? As far as you can tell us, what are the expected scenarios of the next months of the war? Well, we are continuing to defeat Hamas in the Gaza Strip. This includes trying to dismantle the entire terror tunnels that are underneath Gaza, to dismantle them so that there is no way they can threaten us like they threatened us before. We are also aiming for the senior leadership of Hamas, and we want to eliminate the top leaders, Mohammed Deif, Yahya Sinwar. They, to us, are the main leaders who have led this attack, and we cannot allow for them to get away with this. No, where is the chat?
Dziękuję. Other than that, we are Please mute yourself, guys, who is not muted. Bardzo proszę, żebyście Państwo pozostawiali wyciszeni. Other than that, we are currently focused on Hamas strongholds in Khan Yunis and El Bureij. These are areas where Hamas terrorists are still underneath the ground, hiding amongst schools and mosques. We are slowly trying to get them out. And then we will have to leave it to the political echelons and to the diplomat in order to decide what will be once the war has come to an end. But there will be many, many more months. We are not yet finished. Przede wszystkim w tym momencie skupiamy się na niszczeniu tuneli i infrastruktury, żeby nie było tak, żeby one mogły być znowu użyte przeciwko nam. Mamy się stamtąd. Aneto, proszę cię, wycisz się, dlatego że twój mikrofon cały czas działa. Eliminowanie przywódców Hamasu również jest jednym z naszych priorytetów. Skupiamy się na fortecach Hamasu, dlatego że istnieją jeszcze strefy w strefie Gazy, gdzie te tunele działają bardzo prężnie, nie są zniszczone i stamtąd operują bojownicy Hamasu. Działają oni nadal z tych tuneli, więc te tunele muszą zostać wyeliminowane, tak jak powiedziałem wcześniej. A kiedy już to się stanie, kiedy ta infrastruktura zostanie zniszczona i struktury Hamasu i jego przywódców zostanie zniszczone, wtedy się okaże, jaki będzie dalszy los strefy Gazy. Nikt w tym momencie nie wie, można tylko spekulować, więc będziemy musieli poczekać, aż minie ten czas, ale będzie przynajmniej jeszcze kilka miesięcy. Na pewno nie stanie się to prędko. Czy możesz powiedzieć coś o eskalacji konfliktu z Libanem i Syrią? Z jakich pozycji Hamas wystrzeliwuje rakiety? Can you tell us something about escalation of conflict in Lebanon and Syria? Where are the targets that Hamas or Hezbollah is using? Where are the positions from which they are launched? Okay. A few days ago, we struck rocket launches right 20 meters from the United Nations compound. We also found weapon storage facilities underneath schools and within homes of the residents nearby. There is no doubt that where they have put their military infrastructure are in places they believe that we would never attack. They know that the IDF holds itself to international law, and therefore when places such as hospitals and schools and mosques are used, it makes it very hard for us to simply strike it. However, we know that according to international law, the minute that a terrorist organization is using this property to shoot rockets or to commit terrorist activity, it loses its protected status. And so we are able to strike right nearby without trying to hurt the buildings of the UN and the schools and the mosques themselves when it's possible. And we know that the escalation on the northern border is severe. It is very serious, and we are not taking it lightly, and we will not wait a long time. If diplomats cannot get this a solution soon, then we will be forced to use military force, but we do not want the solution, and therefore we are calling for all who has influence on Hezbollah and on Lebanon, for the state of Lebanon and for the Lebanese people to not bring Lebanon into a war just for the sake of Hamas, who are trying. Hamas, by the way, are using the Lebanese border to try and distract us. They're telling Hezbollah to fire rockets at us so that we are distracted and can't focus fully on the south, but we are fully focused. We have a strong military and we have eyes in all places guarding our borders. We cannot allow for this October 7th to happen again. Hold on a moment. Sorry. No, that's okay. I just have to go back to the beginning of my notes. Jeżeli chodzi o to pytanie, ostatnie miejsce, które zaatakowaliśmy, z którego były wystrzeliwywane rakiety, znajdowało się 20 metrów od placówki ONZ-u.
więc powinno być to dla was jakimś poglądem na to, w jaki sposób działają tego typu organizacje. Składują broń w sklepach, w domach, w szpitalach i tak dalej. Robią to w ten sposób, ponieważ wiedzą, że Izrael stosuje się do prawa międzynarodowego. W związku z tym, jeżeli w takich miejscach są składy broni albo z takich miejsc operują centra dowodzenia, oni wiedzą, że ich nie zaatakujemy. Jednakowoż według prawa międzynarodowego również w sytuacji, w której znajdzie się, na przykład dojdzie do ataku lub wystrzelenia rakiety, powiedzmy ze szpitala, takie miejsce traci status miejsca chronionego. Staje się miejscem operacji wojskowej. W związku z tym wtedy można dokonać ataku i są to zwykle ataki, które są zaplanowane w sposób możliwie jak najbardziej precyzyjny. Jeżeli chodzi o północ, ogólnie cała sytuacja na północy jest rozproszeniem. Ona jest zaplanowana na to przez Hamas. Hamas, który przekonał Hezbollah do tego, żeby nas zaatakował. Planowana jest na to, żeby nasza uwaga została odwrócona od południa. Więc mamy po prostu być rozciągnięci na te dwa fronty. Staramy się rozwiązać tę sytuację dyplomatycznie, aczkolwiek okoliczności sprawiają, że prawdopodobnie nie możemy czekać zbyt długo. Więc nalegamy na wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na Liban, żeby wpłynęli na nich tak, żeby ta sytuacja mogła się rozwiązać jak najszybciej, ale jeżeli to się nie stanie, będziemy zmuszeni wkrótce do bardziej konwencjonalnych ataków. Okay, let me see if we have another question. Okay, here's the question. It's a bit biased one, but let's see. Czy dane podawane przez Ministerstwo Gazy dotyczące osób zabitych są wiarygodne i czy jest możliwe te dane zweryfikować? Is the data given by the ministries in Gaza, by the authorities in Gaza regarding the amount of victims on their side, the civilian victims of the war, are they believable? Also, is there any way to independently verify? Hamas is a terrorist organization who came into Israeli territory to murder babies and grandmothers and grandfathers and took them hostage. If they have the capability to do that, they have the capability to lie about how many people are dying. And we cannot verify these numbers. We know that Hamas are not to be trusted. They are not a reliable source. And so unfortunately, no, there is no way to verify the exact number. What we do, what we know is that Hamas are saying whoever died for any reason, there's also people in general in life who die, from natural instances, whoever dies right now, they are blaming Israel. So it could be that someone, God forbid, but he had a heart attack, they'll count it as a death from the state of Israel as well. So there are many, many numbers going around and flying in the air, but definitely the numbers cannot be trusted from Hamas. And I would look at them, with criticism. Hamas to organizacja terrorystyczna. Należy pamiętać, że są to ludzie, którzy wtargnęli na terytorium Izraela, którzy mordowali dzieci, mordowali starszych, mordowali cywilów. Więc nie jest to organizacja, która w taki sposób wzdrygałaby się przed tym, żeby również okłamywać opinię publiczną. Kłamstwa są dla nich rzeczą dosyć typową i w związku z tym oni nie są specjalnie wiarygodni. Wiemy, że Hamas podaje każdą śmierć, do jakiej w tej chwili dochodzi w strefie Gazy. Śmierć z przyczyn naturalnych, ze starości, Boże uchowaj na zawał serca lub tego typu rzeczy. Wszystkie te śmierci są w tym momencie notowane jako śmierć, która została poniesiona z winy Izraela. Więc jakakolwiek dane, które płyną z ich kierunku, po pierwsze prawdopodobnie są zawyżone lub w jakiś sposób sfabrykowane, a po drugie nie mogą być szczere. Więc pamiętając, kim są ci ludzie i czego dokonali, myślę, że nie ma takiej za bardzo sytuacji niestety, żeby zweryfikować to, co mówią. I myślę, że po prostu musimy poczekać na koniec wojny. Wtedy prawdopodobnie znajdziemy możliwie jak najlepsze informacje. W tym momencie weryfikacja jest absolutnie niemożliwa. Jak wygląda obecnie sytuacja w Judei i Samarii oraz wschodniej Jerozolimie? Could you tell us a few words about the situation in the regions of Judea and Samaria as well as the eastern Jerusalem?
Yes, I think this will be the last question, as I just have to go after this. But basically, the situation in the Judea and Samaria region is quite tense. There have been terrorist activities, an increase in terrorist activities since the start of the war, specifically in Jenin and Nablus. The IDF is operating there and finding mass amounts of weapons and support for Hamas, tunnels, also from under mosques inside the Judea and Samaria. We are not going to allow the situation of Gaza to happen to Judea and Samaria, and so we are arresting many Hamas operatives throughout the night. We have actually, over 2,500 suspects detained who were questioned, and then those who were released were not considered a threat, and the rest are still being held. And we've had multiple terrorist attacks. Over 30 Israeli civilians have died. It's a very tense situation, but we are monitoring it. To będzie ostatnie pytanie, dlatego że będę musiała już iść. Panuje duże napięcie w tych rejonach Samarii, Judei i wschodniej Jerozolimie. Jest duży wzrost w atakach terrorystycznych. Mamy w tym momencie około 50 ofiar terroru po atakach z 7 października, więc jest to dosyć poważna sytuacja. IDF działa tam dosyć prężnie, znajdują tunele, broń, komórki operacyjne, dużo wsparcia dla Hamasu. Te tunele znajdują się bardzo często pod meczetami. Więc jest to coś, co traktują bardzo poważnie. Nie chcą, żeby historia z 7 października się powtórzyła, więc działają bardzo prężnie. Dokonano 2500 aresztowań, jeżeli chodzi o podejrzenie działań terrorystycznych na terenie wymienionej Judei, Samarii i wschodniej Jerozolimy. Część z tych ludzi została wypuszczona, kiedy uznano ich, że nie są zagrożeniem terrorystycznych, aczkolwiek wielu z nich nadal przebywa w areszcie i są w tym momencie, podlegają w tym momencie śledztwu. Więc działają prężnie i zapobiegawczo starają się zapobiec możliwej powtórki z historii z 7 października. All right, thank you. Great. Okay, thank you so much, Kelly. It's really great briefing, and thank you for answering for our question. We all want to wish you a really peaceful week in Israel for all Israelis in Israel and abroad. So thank you so much. Thank you. I know you have a really busy schedule, so we will continue here. You're welcome to stay, of course, but I know you have to go. But so thank you so much again. Dziękuję bardzo. And friends, I know that through Anna, I got a lot of questions from you about what the Jewish Agency actually doing here in Poland. So in the recent 10 minutes that we have, I just want to also explain and also show you a couple minutes, a short video about this. Andrew, please translate. Wiem, że było dużo pytań, które Ania do mnie przesłała. Pytaliście się Państwo, co robimy jako żydowska agencja. Więc w ciągu tych ostatnich 15-10 minut, które nam jeszcze zostały, chcę pokazać Wam, co robiliśmy przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy. So first of all, we opened our office here in Poland officially recently, but since the war started in between Ukraine and Russia, we opened here facilities to help Ukrainian refugees. Po pierwsze, otwarliśmy nasze pierwsze oficjalne biuro. Od momentu rozpoczęcia wojny między Rosją a Ukrainą, oczywiście działaliśmy tutaj, mieliśmy centrum pomocy, które miało pomóc ludziom, którzy uciekali z tamtych rejonów, ale teraz w tym momencie udało nam się w końcu otworzyć nasze pierwsze z prawdziwego zdarzenia biuro tutaj na terytorium Polski. And since the war started, we helped to more than 15,000 Ukrainian Jewish refugees to make Aliyah to Israel. And as Anna said, with a really big help of you guys also. I od początku wojny udało nam się pomóc 15 000 ukraińskich Żydom w wykonaniu alii do Izraela. Zrobiliśmy to nie tylko naszym wysiłkiem, zrobiliśmy to również dzięki Waszej pomocy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
And as you know, as you all know, the situation now is a bit different. Now people still want to make Aliyah to Israel, Jews from Ukraine. And a lot of them also stayed in Poland because it's a long process. So for who's staying here in Poland, we want to try and help to connect to Judaism, to Jewish traditions, etc. I więc teraz sytuacja nieco się zmieniła. Jak wiecie, nadal ludzie z Ukrainy chcą wyjechać do Izraela, ale jest to dosyć długi proces. W związku z tym wielu z nich osiedliło się tymczasowo w Polsce. I dla tych, którzy w Polsce oczekują na zakończenie tego procesu Alii i możliwość przeprowadzki do Izraela, staramy się pomóc im połączyć się z żydowskimi korzeniami, staramy się wdrożyć ich w kulturę judaizmu i spędzić z nimi czas w taki sposób, żeby po prostu ich przygotować do tej tranzycji. Also, of course, the part of their family stayed in Ukraine, so they waiting to, like, for example, mothers with kids that they're in Poland, and the husbands and the fathers of their kids in Ukraine. So they still want to stay here and wait till the war will end in Ukraine and then make Aliyah to Israel. I jak wiecie, też niektórzy z nich mają rodzinę, która została w Ukrainie. Na przykład matki z dziećmi są w tym momencie w Polsce, a mąż w tej chwili jest na wojnie w Ukrainie. Więc wielu z nich czeka na to, aż wojna się skończy, albo na moment, w którym rodzina będzie mogła przyjechać do Polski, tak żeby mogli razem zrobić Aliję do Izraela. Of course, we're in Jewish Agency also works with Jewish community here, local Jewish community in Poland, but we're also trying to help to those news in Jewish community in Poland, those Jews that came from Ukraine and decided for now, for those reasons that I said, to stay in Poland. My jako Agencja Żydowska współpracujemy z gminami żydowskimi w Polsce, ale również staramy się pomagać tym nowo przybyłym, tym, którzy zostają tutaj z tych powodów, które wymieniłam wcześniej w Polsce i czekają na wyjazd. Staramy się im pomóc i staramy się być z nimi w tym procesie zmian w ich życiu. And as I said in the beginning, the war started 3 months ago. So since this war started, a lot of them, they found themselves between two wars. One war in Israel, because a lot of them have like families, they have families, friends in Israel, and also they have families and friends in Ukraine. So their situation now is very, very hard because they're kind of between two wars. And that is why we're coming and we're trying to help them, to connect them to somehow to routine and somehow to bring them some joy, like for example, as we did for Hanukkah. Więc teraz oni się znajdują pomiędzy dwoma wojnami, dlatego że uciekli przed jedną wojną i w tej chwili jakby mają w perspektywie wyjazd do kraju, który toczy kolejną wojnę. I to jest bardzo trudna sytuacja, bardzo stresująca, więc staramy się wprowadzić w ich życie jakąś rutynę, tak jak zrobiliśmy to na Hanukę, co za chwilę będziemy w stanie wam pokazać, kiedy obchodziliśmy razem to święto. We also opened the Sunday school for kids. Every Sunday, the Jewish Ukrainian kids come into our office and we're doing for them different activities. We're also going to do we're going to do also like winter camp and women club and different activities. And again, I want to thank to Anna for a big help for celebration Hanukkah. Please, Andrzej, translate and put the video. I want to show a video from this celebration. Staramy się robić różne rzeczy. Stworzyliśmy szkółkę niedzielną dla ukraińskich żydowskich dzieci. Tworzymy klub dla kobiet. Staramy się pomóc im w jakimś cieszeniu się feriami zimowymi. I również, tak jak mówię, zorganizowaliśmy obchodzenie Hanuki, co chcielibyśmy wam pokazać. Play it? Yes, please. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu
בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנחנו מדליקים, הנרות הללו אנחנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. מעשו ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה לספח, ועת אחימתיה, מצלחם נובח, אז אגמור בשיר נזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר נזמור, חנוכת המזבח. Можно присесть? So, as you all see, the ambassador of Israel in Poland, and also the chief of rabbi of Poland came to greet us for Hanukkah. So I will continue to update you guys about our activities. Thanks again to Anna for helping us with this. Also, you all asked in our previous meeting if you want to help us with our activities, how you can do it. Anna will send you a link, so someone who want to help us will help us. And that's it for today. We will continue for next week also. Anna and Edward, you probably want to say something? Jak widzicie, naczelny rabbi polski i ambasador Izraela również tam byli. Jeżeli chcecie nam w jakiś sposób pomóc, Ania może wam wysłać, Anna wam wyśle link, który do niej przesłałam, w którym jest pokazane, w jaki sposób możecie się w to zaangażować, jeżeli byście chcieli. Dziękuję bardzo, Aniu, za wszelką pomoc, jakiej udzieliliście. Anna, Edwardzie, to by było na tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie coś dodać na koniec, bardzo serdecznie was o to proszę. Dwa słowa bym powiedział. I would like to say 2 words. You don't have to translate. I'm already almost 6 months in Poland and I can understand more than 60%. So Okej, Jael bardzo odważnie powiedziała, że nie potrzebuje tłumaczenia na angielski, w związku z czym niechaj będzie po polsku. Super. To bardzo było pomocne, co nasz gość dzisiaj powiedział i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Myślę, że tutaj wszyscy sobie, albo większość z nas zdaje sprawę, że armia izraelska IDF jest najbardziej humanitarną, według mnie, armią na świecie, więc nie mamy wątpliwości, że robią wszystko, żeby ocalić życie ludzi, którzy są tak, dzieci czy kobiety. Ale to bardzo pomaga i szkoda, że już poszła, ale chciałem mi przekazać takie ciepłe uczucia, że naprawdę stoimy z nimi, z tymi młodymi chłopcami, dziewczętami, którzy muszą prowadzić tą okrutną wojnę i bronić swój kraj. I jesteśmy z nimi, często się modlimy za nich, żeby ich Pan Bóg zachował, żeby wrócili do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich żon, do swoich mężów. Także dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje, też one są bardzo pomocne. Myślę, że wielu z nas by ich nie znalazło w mediach, więc tutaj jest to niezwykłe źródło informacji. Dobrze, że to jest nagrane, bo myślę, że wielu przyjaciół Izraela chętnie się z tymi informacjami zapozna. Dziękujemy Ci, Jael, za to, że jesteś z nami, że nam zaufałaś i że możemy w jakiś sposób towarzyszyć Izraelowi właśnie tak jak teraz, czy pomóc, jeżeli będzie to możliwe. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli tutaj. Anno, jeśli chcesz coś dodać? Nie planowałam
zakończenia może naszego spotkania, ale ja również bardzo cieszę się tym, że wznowiliśmy te spotkania. Jesteśmy w Izraelu, obserwujemy sytuację i rzeczywiście zgadza się ona z tym, co jest określane przez tą bardzo młodą kobietę, prawda? Czasami myślimy, IDF to żołnierze 30-40 lat, ale patrząc na nich w pociągach, spotykając u przyjaciół, ich dzieci, są to naprawdę bardzo młodzi ludzie, którzy powiedzieli sobie tak, idziemy i będziemy walczyli o ten kraj. W kolejnych spotkaniach będą inni też goście, więc zapraszamy Was. Wiemy, że niektórzy spodziewali się, że to będzie godzina 20. Postaramy się jednak utrzymywać tę godzinę 20 od następnego tygodnia. Zapraszamy Was zatem na następną niedzielę. I jeszcze raz bardzo dziękujemy Jael za zorganizowanie tego, Andrzeju za tłumaczenie. Nie wiem, jak Ty to robisz, że tłumaczysz tak długie teksty. I Edwardzie za udostępnienie tego też i dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiamy serdecznie, my z Izraela, niedługo będziemy w Polsce. Więcej informacji na naszej stronce też. Możecie towarzyszyć nam, jak zwiedzamy różne miasta, spotykamy różne sytuacje i być bliżej przez to Izraela. Pozdrawiamy serdecznie.